Hiszpania nie przestaje nas zaskakiwać. Swoją różnorodnością krajobrazów zadowoli zarówno tych, co uwielbiają górskie trekkingi, jak i tych, co kochają plaże i wylegiwanie się na słońcu. Koneserzy miast i średniowiecznych zabytków również nie znajdą tu nudy. Dzisiaj zabieramy Was do miejsca, które jest ewenementem na skalę europejską. Na jedyną na naszym kontynencie pustynię. Ale zanim się tam wybierzemy, najpierw zapraszamy do uroczego Mojácar. Znajdujemy się w kolejnej miejscowości ze szlaku najpiękniejszych małych miejscowości Hiszpanii, o których wspominaliśmy przy okazji wizyty Peñíscoli. Tym razem jest to Mojácar. Tacy z nas Hiszpanie. Tak, J tu się wymawia jak H. Mojácar umiejscowiony jest w Almerii, pomiędzy górami Sierra Cabrera a Morzem Śródziemnym. No i dzięki temu mamy tutaj przepiękny widok. Z jednej strony widzimy morze, z drugiej strony górę, no i też stąd podobno widać pustynię Taberna, na którą się też wybierzemy, ale my jej w sumie nie widzieliśmy. Historia Mojácar sięga epoki brązu, ale swój wygląd i nazwę zawdzięczają Maurom. I to właśnie zachowana mauretańska architektura to najważniejsze dziedzictwo tego miasta. Maurowie cały czas się przywijają podczas naszej podróży po Hiszpanii. No i od razu się nasuwa pytanie, skąd się tu wzięli i dlaczego mieli taki ogromny wpływ na wygląd i kulturę tego państwa. Historia Hiszpanii jest bardzo pokrętna. Wielokrotnie przechodziła z rąk do rąk i żeby szczegółowo nie zagłębiać się w losy tego kraju, chodziło o to, że plemiona z Afryki Północnej toczyły między sobą walki. No i to przygnało ich na Półwysep Iberyjski. Tutaj wygrali z Wizygotami zamieszkującymi te tereny. No i zaczęli się osiedlać. Podbijali po kolei następne rejony, no z różnym skutkiem, ale ogólnie panowali tutaj przez 8 wieków, od VIII do XV. Dlatego tak wygląda dzisiejsza Hiszpania. Zwyczaje, jedzenie, kulturę, właśnie architekturę zawdzięczają Maurom. Zwiedzając Mojácar w wielu miejscach można zobaczyć człowieka Indalo. To jest ikona prowincji Almeria, a ten symbol został znaleziony w jaskiniach w prowincji Almeria. No i prawdopodobnie oznacza to człowieka z łukiem, magicznym łukiem, z magicznymi mocami, który ma chronić przed złym okiem. Ale są też wersje, że trzyma tęczę. Tak czy inaczej jest to symbol szczęścia i pomyślności. Teraz ten symbol stał się raczej takim symbolem turystycznym. Tutaj wszędzie go pełno, na każdym kroku. Zresztą zobaczycie sami na ujęciach. Miasteczko większości osób kojarzy się z białymi domkami w kształcie kostek cukru. Mi się będzie kojarzyło z policją, która raz rano obudziła. Prawda jest taka, że nie zdążyłem się ogarnąć i wyjść, bo stanęliśmy na miejscu, gdzie mogą wjeżdżać samochody tylko do 5 metrów. No i tutaj tego pilnują. Co prawda mandatów nie dają, ale przeganiają, co też nie jest miłe. Ogólnie w porównaniu do wcześniejszych miejsc, w których byliśmy, tu się zaczyna problem z serwisami, z miejscówkami, bo są fajne, ale pilnują tego, żeby nie wjeżdżać. No Katalonia pod tym względem wygrywa, bo i mnóstwo kamperplaców, serwisy, nawet darmowe. No większość darmowych była w Katalonii. A jak płatne to naprawdę za takie śmieszne pieniądze. No także tutaj już w Andaluzji troszeczkę inaczej to wygląda, przynajmniej na początku Andaluzji, bo no zobaczymy, jak będzie dalej. Tu gdzie byliśmy do tej pory. Tak. Serwisy najczęściej kończą się wizytą na jakimś kempingu i opłatą w wysokości 5 euro. I to też nie jest w sumie dużo. No nie jest, no ale trzeba ich się naszukać naprawdę, bo nawet Park Fortnite tutaj niewiele pomaga. Tutaj trzeba było jeszcze wspomnieć, że my teraz jesteśmy w starej części Mojácar, ale spaliśmy w tej nowoczesnej. Tam na dole na wybrzeżu jest taki spory kurort nadmorski,
bardzo ładny zresztą. Fajne promenady, ścieżki rowerowe, tak naprawdę mega dobrze jest to przygotowane pod turystów, pełno barów. No i morze ma piękny tu kolor. Także tak turystycznie to tamta część bardziej. Z Mohacar związana też jest ciekawa legenda dotycząca Walta Disneya. Głosi ona, że był on nieślubnym dzieckiem przepięknej praczki zamieszkującej Mohacar. To były ciężkie czasy dla kobiet z nieślubnymi dziećmi, więc ona, żeby uniknąć hańby, uciekła do Ameryki. No tam szczęścia nie znalazła, nie była w stanie utrzymać syna. Oddała go do adopcji Florze i Eliasowi Disney. Ta opowieść nigdy nie została zweryfikowana, bo nigdy nie odnaleziono metryki Walta Disneya ani w Chicago, ani w Mohacar, gdzie wszystkie kartoteki zostały spalone podczas hiszpańskiej wojny domowej. Być może myszka Miki jest hiszpańska. Miasteczko jest na wzgórzu, więc trzeba pokonać trochę schodów, ale jest winda, także można z niej skorzystać. I darmowy parking. Tam wystarczył sam spacer po mieścińce, naprawdę jest malutka, szybko można ją obejść. Zresztą wszystkie muzea i tak są pozamykane do marca. To miejsce znajduje się w okolicach Mohacar, nieopodal miejsca, z którego wygoniła nas policja. Trafiliśmy tu z polecajki, więc miejsca są i to jakie. Góry schodzące do morza z dala od głównych dróg, cisza i spokój niezakłócany przez służby. Filmowcy też docenili to miejsce, kręcili tu Wyspę Skarbów. Można by tu było siedzieć miesiąc, ale trzeba jechać dalej. Ostatni rzut oka. Ja chcę tu zostać. To plaża Topka. My jeszcze dużo rzeczy nie widzieliśmy, ale tutaj naprawdę można się poczuć jak na dzikim zachodzie. To akurat jesteśmy w El Chorrillo i to jest plan filmowy, był plan filmowy dla wielu filmów. No właśnie, bo plany filmowe mają do siebie to, że scenografia zostaje na stałe. To część tej scenografii to później pokażemy wam, ale ją można przenieść. I tu jest idealny też teren dla filmowców, dla tej obsługi technicznej, bo jest dobry dojazd. No scenografia jest przepiękna. Jest miejsce, żeby nas ustawić te wszystkie namioty ze sprzętem i miejsca dla aktorów. No jest fajnie, robi wrażenie. Jakieś pozostałości kwiatków chyba po... No nieźle się trzymają. Nie no, może coś świeżego tu grali. Tam jeszcze lampy stoją. No właśnie, tam są lampy w środku. Siano też wygląda jeszcze tak świeżo. A co tam w ogóle jest? No, zobaczę. Liście palmowe do wachlowania. Ale czad. Mają rozmach. No, powiem ci. Nie jest to aparat w plecaku. Przy takich filmowcach to by się chociaż z miesiąc za darmo popracowało, nie? Zobacz, no, ogródki są porobione. No. Tak to jak na dzikim zachodzie. Dla tych, co lubią dzicz, to po prostu miejsce robi niesamowite wrażenie. Jak pięknie.
wrażenie, jakbyśmy kilka stref klimatycznych przekraczali. Wychodząc z jakiegoś tam zakrętu na kolejny, to w ogóle całkiem inny krajobraz się zaczyna robić. Niesamowite miejsce, naprawdę. Coś wspaniałego. Cieszę się, że tu dotarliśmy. Scenografię do jakiegoś filmu, nie wiem czy to jakiegoś nowego, czy jakiegoś starego. No ale nie mogliśmy tam wejść, bo chodzi pan ochroniarz i nas wywala, musimy iść naokoło. A też za nami, tylko troszkę wyżej, stoi samochód. A niestety chcieliśmy wam pokazać, jak to wygląda, bo to są tak jakby tylko fronty domków. To chyba będziecie tyły może tam troszeczkę widzieć. Ale pan tak machał. No pasar! No pasar! Więc idziemy. Idziemy taką drogą obsadzoną palmami. Podobno właśnie producenci filmu Exodus podarowali te palmy gminie. Chyba gminie. Na potrzeby filmu właśnie zostały posadzone. No i już tak tutaj zostały. Tą aleją przechadzali się bohaterowie Exodusa, bogowie, królowie. I tak sobie teraz myślimy, że ochraniacz nie pozwolił nam tam wejść, że pewnie są tam jeszcze resztki sprzętu, albo w ogóle sprzęt stoi. Tam jak byliśmy w tym domku, to były świeże kwiatki i taka ziemia czarna. Także jeszcze to widać, że to świeże jest. Może było coś niedawno kręcone. A tutaj jest w ogóle taki wyznaczony płaski teren. Tu stoją kontenerki i tak sobie myślimy, że chyba tutaj ekipa ustawia swoje przyczepy do kręcenia filmów. Miejsce w sam raz na busach, tylko wjechać tu nie można. No właśnie, wszędzie są łańcuchy. My stoimy na górce, na parkingu. No i tam nikt nie robi nam problemu z tego tytułu. Także stoimy i chyba jeszcze postoimy, bo jest fajnie. Przyjechaliśmy na piękną pustynię Tabernas, ale niestety jej zdradliwe piaski postanowiły, że zakopią Ducata. No i nie wygląda to najlepiej. Nie no, widoki są fajne. Chodzi na to, że sami sobie raczej nie poradzimy. Podnośnik, który mamy, ten oryginalny, już przestał działać. Nie bardzo jest to auto jak unieść. Także w czasie, kiedy pomyślę, co tu można innego zrobić, kupuję samochód, jakby ktoś przyjechał i nas zaczął szarpać, to żeby nie rozwalić tutaj miski olejowej i połowy rzeczy przy wyciąganiu tego auta. Łukasz odpakuje nasz samochód, a ja idę w poszukiwaniu kogoś do pomocy, co chyba nie będzie takie łatwe. I wygląda na to, że jesteśmy uratowani. Jeszcze tylko wyjechać na główną drogę i będzie po temacie. Z pomocą kolegi z Niemiec, który ma dużo większe doświadczenie w tego typu sytuacjach, udało nam się wyjechać. Generalnie takie przemyślenia, no to
Zęby aż poszczarnątej ziemi. Po prostu nie można zjeżdżać tego typu samochodem z głównej drogi, no. My ruszyliśmy po czymś takim, tu jest trawa i jeszcze pół biedy, no on tutaj się kulał. Ale tam chwila, moment i to i sam piasek był. To takie kamyczki były. Ten samochód jest na tyle ciężki z przodu, że 3 zabuksowania koła i wisimy już na silniku. Po prostu on się zapada po wahacze w takich grząskich terenach. No i kolega miał akurat trapy, także z trapami jakoś to poszło. Ale mnóstwo piasku musieliśmy przesypać pod tego samochodu. Jak widać na załączonym obrazku. Taka historia. Pierwszy zjazd ze szlaku okazał się ostatnim zjazdem ze szlaku. Wiemy już teraz, ile to auto może, albo jak dużo ono nie może. W zasadzie to ono w ogóle nie może. No i tyle. Po przygodzie. No, doświadczenie na przyszłość. Bez trapów nie ma opcji. A w ogóle takim busem to nie ma opcji. Takim busem to się staje tam, gdzie jest twardo, a nie gdzie wygląda, że jest twardo. Ale miejscówka super. No wygląda to w każdym pięknie. bądź razie. Wyjechaliśmy. Umówiliśmy się na pizzę wieczorem. Także zawsze to jakieś nowe znajomości, nowe doświadczenia. Tabernas to ogromny plac filmowy. Było tu nagrywanych bardzo dużo produkcji, nawet amerykańskich. Tu jak widzicie nawet są takie tablice, bo można sobie zrobić taki szlak filmowy. Wszędzie, na każdym kroku są miejsca, gdzie grali bohaterowie naszych filmów. Tu na przykład był grany Exodus, którego wczoraj na potrzeby tego filmu nawet obejrzeliśmy. I rzeczywiście jest to miejsce, które występuje w filmie. W wielu miejscach są też pozostałości scenografii, czyli jakieś rozpadające się budyneczki, takie kamienne, drewniane. I fajne jest to, że można tu wszędzie wjechać samochodem. Nie trzeba chodzić na piechotkę, można sobie podjechać. Co widać na załączonym obrazku? Wcześniej zrobiłam research, byłam tu na piechotę. A poprzednią noc spędziliśmy tam gdzieś. I nawet nie wiedzieliśmy, że byliśmy w takim wąwozie. Tutaj było jeszcze grane The Crown, no Exodus właśnie, no i reszty filmów to już nie znam. Patton, Queen of Swords, Koriwamo-Kori, El Condor. A to ciekawe, bo The Crown to było chyba to, jak oni do Afryki pojechali. Ta scena. Tak? Tak mi się wydaje, że to mogło być to. No właśnie, i dlaczego Amerykanie przyjeżdżają tutaj kręcić filmy, skoro u siebie mają takie piękne miejsca? Bo przecież to bardzo przypomina Amerykę Północną. No i właśnie, czytałem, rozkminiałem, bo się zastanawiałem, po jaką cholerę ciągnąć się przez pół świata, jak ma się u siebie takie widoki. A rozwiązanie tej zagadki jest proste. Tu jest taniej i bliżej jest do tej pustyni z całym sprzętem. Oni mają bliżej tu do hoteli niż u siebie. I dlatego przyjeżdżają tutaj kręcić. No, poza tym tereny są takie, że no, są drogi dojazdowe wszędzie. Można poustawiać ten sprzęt, ale to już chyba mówiliśmy przy okazji El Chorrillo. Także pewnie tirami też wjeżdżają i się nie zakopują. Bo nie skręcają z głównych dróg. Jak jesteśmy w takich mocno odosobnionych miejscach, to staramy się miałczydło puszczać wolno. Badamy, jakie ona będzie miała reakcje, czy w ogóle będzie do nas wracać, czy uciekać. No i na ten moment wychodzi, że nie jest najgorzej. No, kręci się wokół komina.
Pustynia Tabernas to jedyna pustynia w Europie. Znajduje się na terenie prowincji Almeria i zajmuje obszar około 280 km². Nie wygląda to jak typowa pustynia, jak na przykład Sahara. Tu widać, że jest dość bogata roślinność. Występuje tu dużo kserofitów, czyli takich roślin sucholubnych, przystosowanych do warunków, które tu panują. No tutaj w ciągu roku występuje około 250 mm opadów i średnie temperatury roczne wahają się od 17 do 28 stopni. Także z tego wynika pewnie to, że jest to nazwane pustynią. No my jak tu jesteśmy, to temperatury w nocy są w okolicach zera. W ciągu dnia to tak 15-19 stopni. Na pustyni Tabernas było kręcone wiele filmów, szczególnie westernów i spaghetti westernów, i pozostała po tym scenografia. No i z tego powstały 3 takie komercyjne miasteczka. Znajdujemy się przy jednym z nich, to jest akurat Fort Bravo. Do nich wstęp jest płatny, ale tam są organizowane różne pokazy kowbojskie. Można się przejść do salonu, zjeść w takim salunie, napić się czegoś. No generalnie jest to reklamowane, że można się poczuć tak jak w prawdziwym westernie. My sobie odpuszczamy tam wizytę, także Wam nic nie pokażemy, jak tam wygląda w środku. Wstęp, z tego co się orientowaliśmy, to jest około 20 euro za osobę. Plus w niektórych jeszcze kolejne 20 euro to jest parkowanie samochodu. No, a my tam jakimiś miłośnikami westernów czy spaghetti westernów nie jesteśmy. Wolimy eksplorować tą pustynię też pod kątem filmowym, ale raczej takie dzikie miejsca, gdzie stoją tablice i można znaleźć sobie odnośniki do filmów. Także tyle tylko dla Waszej wiadomości, że coś takiego jest i na pewno jest to super atrakcja dla dzieci. Bez wątpienia. Dla dorosłych pewnie też, o ile lubią westerny. Tak wygląda miejscówka na Tabernas. Cisza, spokój. Pełna dzicz, 0 ludzi. Ciężko nam było pożegnać się z pustynią Tabernas. To miejsce na długo pozostanie w naszej pamięci. A wy jak będziecie w okolicy, to koniecznie tu zajrzyjcie, bo to prawdziwy dziki zachód w Europie. Dziękujemy za wasze towarzystwo w tej podróży i do zobaczenia w kolejnym filmie.